W poprzednim odcinku byliśmy na wyspie Agistri w porcie Megalohori, zwanym też Milos. Rano opuściliśmy piękną Agistri i ruszyliśmy w kierunku Aten. W marynie Alimos, jak zwykle, powitała nas ciasnota. Alimos to największy port w Atenach, ma ponad 1000 miejsc do cumowania, a jachtów z roku na rok przybywa. Tutaj ma swoje stanowiska większość firm czarterowych. Ich pracownicy często pomagają w zacumowaniu. Wkrótce po zacumowaniu ruszyliśmy na zakupy, ponieważ czekamy na gościa. Do załogi ma dołączyć Justyna. Musimy zrobić zakupy na cały tydzień, na tygodniowy rejs dla 3 osób tym razem. No i pokażemy Wam, co my zwykle wybieramy, o czym pamiętamy, robiąc zakupy na tydzień rejsu. Idziemy do supermarketu Sklavenitis, położonego niedaleko mariny. Robiąc zakupy na jacht, trzeba pamiętać o wielu rzeczach gospodarskich, jak choćby płyn do zmywania czy ściereczka oraz spożywczych. O zakupach piszemy na naszym blogu, link znajdziecie w opisie. Supermarket Sklavenitis położony jest niedaleko maryny po północnej stronie, naprzeciwko przystanku tramwajowego. Oczywiście maseczki. Maseczki. Dobra. Już idziemy. To jest sklep Sklavenitis. Właśnie spytałem się pani kasjerki, czy dowożą do maryny i tak dowożą. Trzeba poczekać 2 godzinki, bo mają duży ruch, ale dowożą. No to musimy wziąć wózek. Sklavenitis przy marynie ma skomplikowany układ pomieszczeń. Najpierw wchodzimy do sali, gdzie są owoce, warzywa i inne świeże produkty. Następnie trzeba windą zjechać piętro niżej, gdzie są puszki, produkty sypkie, makarony, a potem po drugiej stronie wjechać windą w górę do kolejnej sali, gdzie są napoje i przekąski. Podstawowa rzecz na jachcie greckim to jest feta. Także bierzemy fetę, najlepiej w dużym opakowaniu, albo nawet może w takim opakowaniu. To jest dopiero porządne opakowanie. Kolejna rzecz, jaka warto wziąć, to jest oczywiście masełko, bołtura po grecku, nie mylić z margaryną. No i na jachcie oczywiście przydają się bardzo jajka. Na jajeczniczkę bierzemy. A ja osobiście uwielbiam taką kiełbaskę suchą. Nie wiem, jak się nazywa, ale ona jest pyszna. Wzięłam szpinak. Wzięłam dynię. Chciałabym mleczko kokosowe, żeby zrobić jakieś kary. Bardzo ciekawe, bo pani do nas przyszła i tak mi pyta money? Pokazuje na mój plecak. Mówię tak. No to mówi, proszę ściągnąć. I albo trzymać z przodu, albo w wózku, więc chyba kradną. Trzeba uważać. Kawa? Którą wybierasz kawę? Tak, ja to lubię tą, więc odrobina rozpusty nie zaszkodzi. A jeśli będziecie robić sałatkę grecką, no to musicie kupić oliwę. Oliw jest sporo, niestety wszystkie są dość duże opakowania. Na przykład są takie bańki. Ale nie polecamy na łódkę. Bardzo przydaje się makaron na rejsie, więc można wziąć kilka paczek. Papier toaletowy, ręczniczki, no to też jest rzecz potrzebna na jachcie.
Kolejna bardzo ważna rzecz zalecana to jest warto kupić taki po prostu wielki ręcznik, to się bardzo przydaje. No i jeśli nie macie żadnych szmatek, ściereczek, to kupcie też, bo zazwyczaj nie ma, a bardzo się przydają. No, labirynt czas kontynuować. Kolejna winda. Wziąłeś płyn do zmywania? Zapomniałem. To jeszcze wrócimy. Bo płyn do zmywania jest bardzo ważny. Płyn do zmywania i gąbka. No i na rejsie bardzo przydają się przekąski. To mogą być jakieś orzeszki. Najlepiej orzeszki. Bardzo duży wybór. No a na jachcie, zwłaszcza w Grecji i zwłaszcza latem, wypija się mnóstwo wody. Nam szło w zasadzie jedna butelka na osobę na dzień. Więc jeśli nie ma takich 5-litrowych baniaczków, a tu akurat nie widzę, no to najlepiej wziąć zgrzewkę albo 2, a może nawet 3. Okay. Thank you. But everything except waters in the bags. Okay. The shopping. My English is very bad. And not here the fresh. The fresh with you. Okay, the fresh the fresh products. Everything is for fridge. Okay. Okay? Okay, very well. The name of boy? Pier 7. Bravo. Yes. Pier 7. Alright. Zakupy zrobione. 72 euro. Więc nie tak strasznie dużo. A na szczęście udało się załatwić, że zakupy przyjadą do nas, więc zostawiliśmy informację o tym, jak nazywa się łódka. Zostawiliśmy informację, który to jest piers. No i zostawiliśmy wózek. No i w ciągu godziny 2 przyjedzie na piers. Super sprawa. Za darmo. W niedzielę postanowiliśmy popłynąć na Eginę. Rano nastąpiło załamanie pogody. Burza, grad i ochłodzenie. W odcinku 12 sprawdzaliśmy, czy okna są szczelne. W tym celu Marcin polewał je wodą. Ulewa zweryfikowała wyniki tamtego badania. Jednak okno przecieka. Mokro mamy. No, co na łódce nie powinno być zaskakujące. Ale mamy mokro, ponieważ padał deszcz. A nawet była burza z piorunami i grad. W Grecji grad. A wpadł mi... Miałam jeszcze troszkę otwarte okno, zanim zdążyłam je zamknąć. To wpadł do środka, wpadła taka grudka gradu, lodu. Ja wiem, no pół centymetra to może nie, troszkę mniejsza. No. Ale teraz już pogoda się powolutku poprawia, no troszkę jest szaro. Ciemno. No ale już jest coraz cieplej, bo przez chwilę było nawet tak chłodnawo. Coraz cieplej i się tam powolutku rozjaśnia, może jakaś tęcza będzie. Dlatego za chwilę ruszamy. O, znowu pada. No nie. Znowu pada. Płyniemy 8 węzłów, nawet troszkę więcej i nawet przy zrefowanym drocie, więc to jest całkiem nieźle. Weź ten prąd strefowany na 80%, to już się nie liczy.
Taki wiatr jest tak z 15 węzłów. Stoimy na kotwicy, no ale zdecydowaliśmy się jednak odpalić bączka z silnikiem. Myślę, że ryzyko jest minimalne, ale będziemy patrzeć, daleko nie będziemy odchodzić od brzegu. W tym tygodniu do załogi dołączyła przyjaciółka, Justyna. Ja, Agnieszka i Justyna znamy się od czasów liceum, więc długo. Wiele razem przeszłyśmy i w wielu miejscach nocowałyśmy. W niejednym namiocie, niejednej stodole na obozie wędrownym. Znajdzie się jakiś stuk siana na polu, gdy wędrując z plesakami nie zdążyłyśmy znaleźć noclegu. Ale na jachcie jeszcze razem nie mieszkałyśmy. W Agia Marina tym razem nie udało się zacumować przy kei. No i otrzymaliśmy lekcję przewidywania. Nie wzięliśmy do pontonu wioseł. Silnik z trudem, ale zapalił. Śmiało ruszyliśmy w kierunku brzegu, kiedy nagle zgasł. A my zostaliśmy w odległości kilku metrów od łódki. Zaczęliśmy wiosłować rękami, ale bączek mimo to oddalał się od jachtu. Zdjęliśmy klapki i nimi zaczęliśmy wiosłować. No tak, sprawdziłem wszystkie przyciski za wyjątkiem przycisku odcinania paliwa. I kiedy już byliśmy spory kawałek od jachtu i widzieliśmy oczami wyobraźni te wszystkie thrillery z ludźmi na środku Oceanu Śródziemnego dodajmy, okazało się, że nieodkręcony został kranik dopływu paliwa. To gdzie ja mam tę głowę? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Agia Marina leży po wschodniej stronie wyspy. Pokazywaliśmy to miejsce w odcinku 14. Choć tak okrutnie przytarła nam nosa, jest przeuroczym miasteczkiem. Spokojniejszym niż miasto Gina leżące po zachodniej stronie. Z pięknym, skalistym wybrzeżem. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. I znowu trafiliśmy do naszej ulubionej tawerny, Ta Brahia. W czasie upałów idealnie smakuje kawa mrożona, Caffè Freddo. Ja biorę zawsze czarną, to jest espresso z lodem. Pozostała część załogi stawia na kawę mrożoną z ręczną pianką, taką jak w cappuccino. Nie byliśmy głodni, więc zamówiliśmy na naszą trójkę 2 ciastka. Ekmek, który składa się z 2 warstw. Dolna część to orzechy z ciastem kadaifi, bogato zatopione w syropie. Druga część to bita śmietana. No i jest oczywiście wisienka na torcie. Drugie ciastko to curry do pita. Ciasto orzechowe, czyli upraszczając, orzechy z syropem. Już tydzień później dowiedziałam się, że choruję na insulinooporność, więc dla mnie to było ostatnie ciastko na bardzo, bardzo długo. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. I to nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.